Siemano, witam, kanał Coffee Doctor, ja jestem Bartek, witam na kolejnym filmie. Słuchajcie, nie ukrywam, pomysł na to, co za chwilę będziecie oglądać, podmałpowałem trochę od Szymona, od Spoxa z kanału Wielki Elektronik. Strasznie mi się podoba ta konwencja. On to w tej chwili nazywa tak roboczo, bez przycięć. To się dokładnie, te jego filmy pojawiają na kanale Wielki Elektronik Shorts. Macie oczywiście pod filmem link do kanału Spoxa, regularnie go oglądam. Facet naprawia konsole do gier, laptopy i robi to fajnie, opowiada o tym fajnie. No a jak mawiają na lepszych i bardziej doświadczonych, trzeba się wzorować. Więc będzie to cała naprawa tego ekspresu bez przycięć. Będziemy tutaj grzebali, pokażę wam, jak ściąga się ten panel. To nie jest prosta sprawa dla kogoś, kto nie wie. Będą tu fruwały zawleczki, które strzelają zawsze w tych panelach przy ściąganiu, jeśli są już stare i posklejane. A ważna rzecz dla was, Saeco Incanto, zgłoszenie klienta nie leci. No to jak nie leci, to go włączmy i sprawdźmy, co nie leci. Odkładam zgłoszenie, odpalamy maszynę. Będzie to trochę chaotyczne, robię to pierwszy raz, ale wybaczcie mi. Co ja mogę? Ja się uczę. Będę wychodził, powinniście mnie słyszeć, ponieważ mam mikrofon bezprzewodowy. Zaraz wracam. Mamy wodę, podłączony do prądu, smacznego cappuccino. Nie mam słów, ale uwierzcie mi, to jest norma. To jest norma, tak wyglądające te elementy. Zrobię to specjalnie dla was. Cieszcie się, że przez kamerę nie da się przesyłać zapachu. Jeszcze zanim go odpalimy, zerknijmy, jak ekspres wygląda w środku. Będę to robił bez drugiego ujęcia, tak jak wspominam na filmach. Nie mam jeszcze zorganizowanego tego drugiego ujęcia. Mam co prawda drugi telefon, którym mogę to robić, ale nie mam jakby jeszcze zorganizowanego statywu. To są moje początki, na pewno to ogarniemy. Tu w środku zadziwiająco czysto, patrząc na dzbanek spieniający. No to odpalamy. Odpalamy. Ja oczywiście, tak jak mówię, to jest konwencja bez przycięć, ale jestem tu sam w tej chwili, mam otwartą firmę, więc no, musicie mi wybaczyć. Jeśli ktoś przyjdzie, to muszę to spauzować, ale jakby założenie jest takie, że wracam w tym samym momencie. Nic nie robię poza kamerą. Widzicie to od A do Z. Jeśli coś spierdzielę, to zobaczycie. Jeśli coś mi tu wybuchnie, no to będzie śmiesznie. Także no, tak to musimy robić. Nie mam tu możliwości zrobić tego inaczej. Będę pewnie takie materiały też filmował poza godzinami swojej pracy, wtedy będę miał ciszę i spokój, no ale na ten moment jest godzina 13:35, także firma jest w pełni otwarta. Proszę o wyrozumiałość. Może ja tu wezmę piękniejszy pojemnik, żebyście widzieli, co się dzieje. I ognia. I do tego ekspresu, tak jak mówię, że nie lubię zakładać rękawic, to założę, bo jak będziemy ściągać ten panel, to bez rękawic poleje się krew. Czekamy, aż się nagrzeje. Ja ten dzbanek jeszcze raz wam powoli pokażę, bo to jest po prostu... Zajrzyjmy do środka. No tu i tak ktoś widać, że zadbał jeszcze, ale to wszystko to jest zaschnięte, zgniłe mleko. Coś tam leci. Podobno nie leci. Słuchajcie, no ale leci z jednej dziurki, z jednej dyszy. Pełen pojemnik kawy. Zróbmy jakąś kawę. Ja bym z tego ekspresu kawy nie chciał pić, biorąc pod uwagę, jak wygląda ten dzbanek, a już na bank nie cappuccino. Musi być cudowne.
Niestety, mając systemy mleczne w ekspresie, czy tym, czy każdym innym, jedne są trudniejsze do zadbania, inne są trochę łatwiejsze w zadbaniu o nie, ale trzeba o nie dbać, bo no, wiecie, jak pachnie wyschnięte, rozlane mleko, to tu macie esencję tego. No. Ewidentnie coś jest tu nie halo, jest to standardowa usterka w ekspresach Saeco Incanto, Saeco Lyryka, wszystkich tych z taką konstrukcją. I to niestety nie jest ten element zapchany. To jest zapchana wylewka w środku. Czekajmy, aż to obcieknie. I to właśnie to, o czym mówię wam na filmach. Rękawiczki zaraz będę miał mokre, a jakbym je chciał zmieniać za każdym razem na czyste albo na suche, no to nie wyrobię na rękawiczki. Chyba to już obciekło. Taki ekspres możemy po prostu wyszarpać z prądu. Ja już wiem, że musimy go rozebrać. Wyciągamy wodę i stawiamy ją z dala od siebie. Będę to powtarzał jak mantrę, bo zaraz będziemy ją mieli wszędzie. Wyciągamy tacę. Tu wszystko nawet wygląda w porządku. Bierzemy się za rozkręcanie. Standardowo staram się jak najszybciej ten hałas odkurzone. Potrzebujemy wkrętarki, potrzebujemy tej końcówki. Na bank przyda nam się Torx grubszy, na bank przyda nam się płaski śrubokręt, na bank przyda nam się, wyleję, na razie chyba tyle. Zaczynamy od kopułki w młynku. Torx bodajże T15 albo T20, T15. Na bok przygotujmy sobie jakiś pojemniczek na śrubki i lecimy. Jedna, druga, tu tylko dwie. Pod pojemnikiem na wodę jedna, druga, i też tylko dwie. Z tymi ekspresami bywa różnie, więc teraz druga rzecz. Coś miękkiego, plastikowego do wyłamywania. Jak zwał, tak zwał. Ja sobie jeszcze tu wyciągnę tą wylewkę. Podważamy z jednej i nam wychodzi. To też nie jest nam potrzebne. Teraz musimy zdjąć te dwie piękne, chromowane, z pięknego chromowanego plastiku. Jakby wam to pokazać. To jest, jak mi nie wystrzeli żadna zapinka tutaj, to uznam to za sukces. Jakby dźwięki strzelania to jest tutaj normalne. Bok nam już wyszedł. Słuchajcie, rzadko mi się zdarza, żeby to wyszło tak ładnie. Druga strona. No powiem wam, albo ja się tak staram do filmu, albo nie wiem co. Rzadko to tak łatwo idzie. Tu trochę dygamy, tu musimy trochę podważyć od dołu. No, oczywiście nie pierwszej świeżości narzędzie. To trzeba zawsze tak poruszać, to jest wszystko posklejane. No słuchajcie, nie pamiętam kiedy nie leży tu pełno zawleczek. To oczywiście nie jest problem, bo i możemy ten element nowy zamówić. Chodzi dokładnie o te wszystkie tutaj haczyki, które wchodzą tu. Możemy ten element i zamówić, i podkleić. To i tak zejdzie jakimś klejem takim typu kropelka. Kolejny krok. Te dwa wkręty trzymające nam tutaj pokrywę ekranu. One są czarne.
Zapamiętajmy, nie mylmy śrubek, nie mylmy wkrętów, bo w niektórych ekspresach ma to bardzo dużą wagę, czy tu jest śrubka krótsza, czy jest dłuższa. Jak pomylicie, no to można coś rozwalić. Można coś rozwalić i to bardzo łatwo. Tu na razie możemy zostawić. Teraz lekko do góry i do siebie. Nie idzie to zawsze łatwo, ale damy radę. W rękawiczkach jest to ciężej zrobić, bo mam trochę śliski chwyt. O, tu nic na siłę. To musi nam ładnie wyjść. Ile ja widziałem wyrwanych tutaj z korzeniami. Zaraz zobaczycie, o czym mówię. Wyrwanego z korzeniami tego elementu, bo tu mało kto wie, jeśli nie ma schematu albo nie ma doświadczenia. Tu jest skubaniec schowany czarny. O. I to, jak ktoś próbuje w domu, a nie doczyta, albo poczyta na forach ogólnodostępnych tych herezji, które tam się wypisuje. Oczywiście ja nie twierdzę, że wszystko to tam są herezje, natomiast jak nie macie doświadczenia, nie macie wiedzy, to naprawdę na tych forach nie odfiltrujecie pewnych głupotek, które tam są popisane. Ja czasami jak czegoś szukam, czy nawet z ciekawości w wolnej chwili, jak popatrzę, gdzie ktoś zadaje pytanie dotyczące nawet jakichś podstawowych problemów w ekspresie, typu niedziałającej grzałki, czy jakiegoś komunikatu na ekranie, to mam wrażenie, że byle co powiedzieć, ale powiedzieć. Tak to wygląda. I oczywiście tam wśród 10 czy 15 porad trafia się ta właściwa, ten prawidłowy trop. Natomiast no, ja jestem to w stanie stwierdzić, bo tych ekspresów przez moje ręce przechodzi masa, ale dla laika, czy dla osoby nie mającej doświadczenia, no, można sobie narobić problemów. I wierzcie mi, mam masę takich ekspresów, gdzie ktoś podjął próbę naprawy w domu. No i jakby wyrwanie tego, nie wykręcenie tego wkrętu to jest nic, ale no potrafi być taki gnój zrobiony w ekspresie, że ręce można tylko załamać na to. Wkręt wykręcony, delikatnie. Tu już musimy uważać na ekran, najlepiej go w ogóle nie paluchować. Zmierzamy do tego, żeby zdjąć cały ten górny element. Tu mamy kolejne dwa wkręty. Dłuższe, wyjątkowo dłuższe. Jeden i drugi. Teraz ściągamy frontalny panel, bo już mamy wszystko odkręcone. Uważając na ekran, uważając na tą tasiemkę. Cały przedni panel ściągnięty. Idziemy dalej. Czy ja tu coś muszę jeszcze odkręcić? Zawsze lepiej 2 razy się zastanowić, niż coś spierdzielić. Słuchajcie, teraz musimy wyciągnąć ekran razem z przyciskami. Nie potrafię wam tego pokazać z tego ujęcia. Jak wyjmę, to wam pokażę. Tu są takie, trzeba podgiąć takie zaczepy i cały ten panel nam wychodzi. Ja go sobie tu przewieszę delikatnie. Ten panel jest złapany w ten sposób i na bokach to wskakuje w takie miejsca w plastiku, żeby się trzymało i tą linią od góry cały ten panel przycisków z ekranem trzymało. Jeszcze czas na taśmę do elektroniki. Podważamy, ona jest na wcisk. Raczej ciężko jest to gniazdo wyrwać, ono ma wiele pinów, dobrze się trzyma. I to nauczony doświadczeniem odkładam z daleka od siebie, bo przy moim poziomie gestykulacji, przy moim wrodzonym ADHD już 2 razy to strąciłem i oczywiście upada jak kanapka masłem do dołu. Dalej nie muszę tłumaczyć. Więc ja sobie to odłożę tu przy komputerze. Problem w tym ekspresie jest w tym elemencie. Według mnie jest to wada konstrukcyjna w nowszych modelach Philipsa czy Saeco. Poprawiono to i tu idzie wężyk silikonowy, natomiast tutaj jakby, jak wymontuję ten element, to jeszcze wrócę do tego. Ta kawa wlewa się do komory plastikowej, która po prostu się odkleja tą kawą i w każdym tego typu ekspresie będziecie mieli problem, że to się w końcu zatka tutaj w środku. Zresztą zobaczycie później, co tam w środku jest i jak to w środku pachnie. Wyplatamy przewód do taśmy i właściwie
jesteśmy gotowi do zdjęcia dziadowi czapki. Ruszamy. Tu się trzyma regulacja młynka z tyłu. I teraz nie upuśćmy. Tu mamy przewody. Widzę, że w tym ekspresie już ktoś był, bo oryginalnie tu jest osłona gumowa. No ale mniejsza, jak jej nie ma, też się wielka krzywda nie dzieje. Przepraszam Was, ale coś mnie żre w nos. Wyciągamy wtyczkę i podobnie tutaj główny wężyk zasilania wodą. Cała czapa zdjęta. O, słuchajcie, klient idzie. Zaraz wracamy. Słuchajcie, jestem. Jak widzicie, nic się tu nie zmieniło. No taka jest tego zasada. Ja jakby nie mam żadnego celu, żeby Was tu ściemniać, bo chcę też, żebyście zobaczyli, jak wygląda ta moja praca od momentu, kiedy ja biorę kartkę, mam na niej napisane wstępne, takie to, co zeznawał klient i zabieram się za naprawę. Tak jak mówiłem, interesuje nas ten element. On jest tutaj przykręcony wkrętem czarnym, więc zabieramy go stąd. Pilnujcie, żeby Wam nie wpadło do środka. Ja oczywiście robię to dosyć szybko, bo nie chcę, żeby ten film też strasznie długo trwał, ale no ja już to robię na czuja, co czasami zresztą mnie gubi. Drugi wkręt jest tutaj pod samą wylewką. Ja nie jestem przyzwyczajony do mówienia, zawsze mówię na to śrubki, no ale wiem, że będziecie mnie poprawiać. Śrubka od wkrętu się nieco różni. I całą tą wylewkę tutaj musicie lekko podważyć. Ona się tu skleja. Wyciągamy i nie róbcie tego nad spodniami, bo jak ona jest zapitowana, to poleje Wam się zło czarne. Ja czuję po ciężarze tej wylewki, że w niej jest jeszcze dużo ciekawych rzeczy. Słuchajcie, tu są takie zatrzaski, tu i tu. I to samo jest z drugiej strony. Więc otwieramy. Może to na razie przesuńmy, bo tutaj będziemy zaraz robić inspection, co tam w środku się dzieje, czy nie ma złych objawów. A na razie podważamy zatrzaski i tu musicie uważać, nie połamcie ich, bo no one tu jednak po coś są. I ukazuje się naszym oczom, aż powinienem chyba zdjąć rękawiczki, jeśli nie chcę się z nimi na zawsze pożegnać. I ukazuje się naszym oczom. Nie no, słuchajcie, nie ma aż takiej tragedii. Zapachowa jest straszna. Widać, że to jest porośnięte wszystko kawą. Tutaj ja Wam to zaraz pokażę dokładniej. Tutaj to powiem Wam, że widywałem dużo gorsze, ale żeby Wam zobrazować, bo to tu jest zapchane. To po prostu weźmy biały ręcznik. No zapachu Wam nie jestem w stanie przekazać. I trochę tam pojeździmy. To wszystko z każdą kolejną parzoną kawą. Jakby pijecie kawę świeżo zmieloną, świeżo zaparzoną, plus element historyczny z ostatniego roku. To jest wada tego ekspresu. I o podobnej konstrukcji starszych, zwłaszcza bo w nowszych, tak jak wspominałem, jest to już poprawione. A niestety, jak niektórzy z Was pewnie wiedzą, część ekspresów ma taką opcję czyszczenia, poza odkamienianiem standardowym, czyszczenia tabletką czyszczącą, czyli taką tabletką, która ma nam właśnie takie złogi kawowe poczyścić. Saeco stwierdziło, że jest im to niepotrzebne. No, śmiem się nie zgodzić. I tutaj, no umówmy się, jeśli nie macie pojęcia o ekspresie, jeśli jesteście typowym użytkownikiem, no sami widzieliście, nie jest to, wygląda to być może prosto, jak ja to robię, ale to nie jest proste. Wiele rzeczy tu można złamać, wiele rzeczy tu można uszkodzić. No i dłubiemy się w tym syfie. Tak jak mówiłem, praca w serwisie ekspresów nie jest pracą najczystszą. To pewnie na przyszłych filmach zobaczycie,
bo miałem też ostatnio taki przypadek, nie będę wam tutaj mówił jaki, ale chodziło o robactwo. Po prostu x lat już robię te urządzenia i to, co było nie dalej jak miesiąc temu, może półtora, to co zobaczyłem w Ekspresie. Może kiedyś pokażę wam zdjęcie, ale ja nie jestem osobą, która jest jakoś specjalnie obrzydliwa. No nie, mam nadzieję, nie jestem obrzydliwy. Specjalnie się brzydzącą pewnymi rzeczami. No nie mógłbym takiej pracy robić, ale no tam było grubo, powiem wam. Słuchajcie, to sobie zapsikamy, niech to sobie odtaja, to jest odtłuszczacz. Kawa jest tłusta, tak. Połóżmy to, no nie da się tego zrobić inaczej. Tu będzie syf. Ktoś mi kiedyś powiedział, czemu robisz to na białym blacie? Przecież ten syf strasznie widać. Większość krętów w ekspresach jest czarna. Jak robiłem na tym tu za mną czarnym blacie, no to śrubki znikały w powietrzu. Słuchajcie, w międzyczasie jak to sobie tutaj chemia działa, ja sobie tu zajrzę, powiem wam, czy coś ja tu widzę. Trzeba zwrócić uwagę tam w głębi na grzałkę. Tu jest trochę mokro, ale to jest woda z wylewki. Bo ona jak jest zapchana, to ta woda się tu cofa. Pompa wygląda ok. Na elektrozaworze nie ma żadnych wykwitów, żeby świadczyły o tym, że coś tu się ulatnia nam jakaś para. Młynek oczywiście zasyfiony, to jest jakby w cenie, będziemy się tym zajmować na samym końcu. Trzeba to odkurzyć, trzeba to wymoczyć. Mówię oczywiście o tej gumce tutaj z wierzchu. Dobra, słuchajcie. Zrobimy tu pauzę, ja idę tylko to umyję, no bo nie będę was zabierał ze sobą do zlewu, bo to jakby bez sensu. Zostawiam ten syf tak jak tu jest. Wracam z wyczyszczonym tym elementem. Widzimy się za chwilę.
Słuchajcie, mam jakiś problem z mikrofonami, więc będę musiał to w jakiś sposób przyspieszyć poprzednią część filmu, bo wszystko to, co robię, nagrało się bez dźwięku. Jak widzicie i zobaczycie, to będzie sekwencja przyspieszona. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Ta kawa parzy się już z 2 dziurek, więc problem jakby lejącej się z jednej strony wylewki, problem tego syfu, który tam był, mamy rozwiązany. No tak jak mówiłem, ja się jeszcze tego uczę. Mikrofon był włączony, nie zadziałał. Nie wiem, czemu się nie połączył z telefonem. Będę to rozgryzał. Na ten moment wszystko jest ok, jeśli chodzi o tą podstawową usterkę. Dalej będziemy klientowi pisać, co tu jeszcze by wypadało zrobić. Więc dajcie znać, jak wam się podobają tego typu materiały, czy taka forma jest ok. Oczywiście to będzie progres, to będą inne ujęcia. No i właściwie tyle. Kawa już jakiś czas stoi, bo zobaczyłem, że nie nagrał się dźwięk. Jeszcze w miarę wygląda. Oczywiście, tak jak wspominam zawsze, to jest za duża porcja na jedną porcję zmielonej kawy. Był z wami Bartek, kanał Coffee Doctor. Zapraszam na kolejne filmy, zapraszam do subskrypcji, do komentowania. Trzymajcie się, cześć.